do stanu Wyoming. Siemanko. 3 godziny jeszcze w stronę Yellowstone. Znaczy za niedługo już nie będziemy. Tylko ten park narodowy jest ogromny po prostu. Także do miejsca, którego zmierzamy, mamy jeszcze 3 godziny. Zatrzymaliśmy się dzisiaj wyjątkowo na kempingu. Ze względu na to, że stanąłem w innym miejscu i nas wywalili stamtąd. A byłem już tak zmęczony, że nie mogłem dalej już jechać. Upcars.pl. Chłopaki robią naprawdę świetną robotę. Są głównym sponsorem tego wyjazdu. Wbijajcie do nich na stronę. Chłopaki sprowadzają samochody z Ameryki, kampery, motocykle, ale także też Japonia, różne inne kraje, Europa. Chcielibyśmy podziękować kanałowi Podróże Wojownika za możliwość współpracy. Było nam bardzo miło. Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy na naszą stronę www.upcars.pl. A ja Piotrkowi chciałbym życzyć dobicia do 1 000 000 subów, coraz to ciekawszych, coraz dalszych podróży wraz ze swoją wybranką. No i jeszcze raz dziękujemy bardzo za możliwość takiej dużej współpracy. A jeśli coś chcecie kupić, to zapraszamy. Czy ja to powiedziałem? Chyba powiedziałeś. Upcars.pl to prawdziwi mistrzowie w sprowadzaniu samochodów, kamperów i motocykli prosto ze Stanów, Emiratów Arabskich, Japonii oraz każdego zakątka Europy. Dzięki nim Twoje marzenie o wymarzonym pojeździe staje się rzeczywistością. Organizują aukcje na swojej stronie, gdzie znajdziesz konkurencyjne ceny i topowe okazje. Wszystko na najwyższym poziomie. Jeśli marzysz o aucie z zagranicy, Upcars.pl to ludzie, którzy naprawdę dowiozą temat do końca. Jeśli ktoś chce sprowadzić sobie fajny wóz amerykański lub nie tylko, wbijajcie do chłopaków, a my zaczynamy kolejny dzień. Tutaj już jest naprawdę jesień. Już noce są zimne. Ale Yellowstone to się akurat nie mogę doczekać. To będzie coś pięknego. Coraz piękniejsze widoki. Ale to jest niesamowita kraina. A jeszcze nie wjechaliśmy całkiem do Yellowstone. Patrzcie, jakie ogromne stado. Ale są piękne tereny. Powiem wam, że nie wiem, czy nie najlepsze z tych, które na razie widzieliśmy. Właśnie przed chwilą było ostrzeżenie. Uwaga na niedźwiedzie. No nie fajnie by było tu spotkać. Chociaż tak z samochodu zobaczyć byłoby całkiem fajnie. Ale z samochodu. Za mną znaczek już Yellowstone National Park. Ale chcę wam pokazać właśnie tą tabliczkę, co tutaj jest. Trzeba uważać. Wiecie, co jest jeszcze pięknego? To, że trafiliśmy, jak się jesień zaczyna. Pogoda jest znakomita, bo jest bardzo cieplutko. A jednak już robi się złoto na drzewach. To jest przepiękne. W Yellowstone chcemy zostać ogólnie, myślę, że 2 dni. Jest tu dużo miejsc do zobaczenia. Ale zobaczymy, jak będzie. Ale myślę, że 2 dni na pewno. Macie ceny za wjazd, ile to kosztuje. Ogólnie sam park narodowy 7 dyszek. Jest jeszcze 35 za pojazd. Ale mamy chyba mamy tą kartę na wszystkie parki narodowe, także chyba będzie za darmo. No i było za darmo, także pamiętajcie, że warto zakupić tą kartę, jak podróżujecie, bo ona kosztowała chyba $80. No a sam wjazd tutaj by więcej kosztował. No, dość wysoko już jesteśmy. I tu już śnieg jest. Ciekawe, czy padało w nocy, czy się trzyma po prostu.
Dość spory kawałek teraz drogi jaliśmy. I wszędzie las wyglądał tak. I tu widać, że te drzewa popalone. Tu musiał być tak ogromny pożar. Pewnie wiele lat temu, bo już dużo nowych drzew rośnie. Ale musiało bardzo się tu mocno palić. Teraz jesteśmy na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza. I śnieg mnie zaskoczył, przyznam szczerze. Nie podejrzewałem, że będzie tutaj śnieg. I to było tak, jak przed chwilą przyjeżdżaliśmy, że można było sobie wysiąść, kulkę ze śniegu zrobić bez problemu. A niby jest ciepło. Ale może faktycznie w nocy, jak tak spada temperatura, może akurat padało dzisiaj, znaczy wczoraj w nocy albo przedwczoraj. Kto to wie? No, popatrzcie, jak tutaj się już dymi. Już gejzery są. No i bizony się pokazały. Krótki postój na obiadek. Natura jest tu niesamowita. Tutaj właśnie niedaleko bizon sobie leży w trawie. Szczajony. Coś mam czutkę, że tego niedźwiedzia uda nam się zobaczyć gdzieś. Połowa rzeczy już tutaj pozamykana. Na szczęście to jest otwarte. Mam nadzieję, że jakieś jedzenie tu będzie. W Nepalu próbowałem, jak smakuje mięso z jaka. To tak tutaj spróbuję z bizona. Burger z mięsa z bizona. Bez szalu. Ok, zaczynamy. Pierwsze miejsce West Tam Geyser Basin. No a tu możecie zobaczyć, jak się woda gotuje. Teraz mi się przypomniało, że w Tajlandii, jak widziałem przecież gejzer, to tam nawet jajka sobie robili w tych gejzerach. No tutaj w Yellowstone zobaczymy dużo bardzo ciekawych rzeczy. No, tutaj to się tak gotuje, że aż... Patrzcie. Patrzcie, jakie kolory od siarki. Chodzimy po wulkanie. Pod nami dokładnie jest wulkan. No to wygląda naprawdę niesamowicie. Zastanawiam się, gdzie na świecie już takie coś widziałem. Gdzieś widziałem, ale teraz nie pamiętam gdzie. Dobra, z racji tego, że w tym odcinku no większość to będą po prostu piękne widoki, a wczoraj robiłem Q&A na kanale, nie na kanale, tylko na Instagramie, to od razu też odpowiem tu na takich parę ciekawych pytań, które tam były. Myślę, że bardzo interesujących. Akurat to jest czas, kiedy publikuję odcinki z Chicago i padło pytanie, czy na ulicach Chicago widać żandarmerię. Wiecie, co jest ciekawego w tym, że jak my byliśmy, to totalnie był pełen spokój. Wieczorami można było chodzić po centrum. Super było. I pojechaliśmy w ostatni wieczór do Andrzeja i Andrzej nam opowiada, że tak jest niebezpiecznie teraz w downtown, że tam nikt nie jeździ, że tam napadają, broń wyciągają, okradają ze wszystkiego. I my tak się zastanawiamy, kurde, no, my byliśmy przekonani, że tam jest bezpieczniej teraz niż na przykład w takim Nowym Jorku, a przynajmniej tak nam się wydawało, że jest bezpieczniej. I na drugi dzień wyjechaliśmy już z Chicago, poszliśmy wieczorem na siłownię i widzimy, że 400 funkcjonariuszy specjalnej tych
no właśnie tych chyba żandarmów się mówi, wjechało w ulicę Chicago właśnie, żeby tłumić zamieszki, bo ci z takich tajnych służb, ICE się nazywają, ci, co są właśnie do wyłapywania nielegalnych imigrantów i deportacji, wjechali i gdzieś się zamieszki zrobiły. Mówimy, kurde, dla nas się wydawało tak bezpiecznie, a tu jednak nie było wcale. Ale Chicago ogólnie bardzo dobrze wspominamy. No, kolejne miasto, w którym mogłem sobie chwilkę pomieszkać. Świetnie tam było. Dobra, jedziemy dalej. Co z walką? Będzie czy nie będzie? To za dużo zdradzać nie mogę. Dobra, bez sensu, że zacząłem odpowiadać w ogóle na to pytanie. Na zdrowie. Na 90% będzie. Ale co, jak, kiedy, z kim, no to na razie Wam nie mogę nic powiedzieć. Ale wracam z powrotem do walk. Po prostu już bardzo za tym tęsknię. Muszę wrócić do tego, muszę wrócić do takich regularnych treningów sztuk walki, no bo ostatnio to tylko na siłownię chodzę. Bardzo już za tym tęsknię i ciągnie mnie już bardzo do tego. Też wrócę na pewno do jiu-jitsu, wrócę do MMA. Oczywiście na tajski będę robił na pełno, oprócz tego jeszcze boks. Wracam do treningów i będą walki. Tak odpowiem. Jak oceniasz swój wywiad u żurnalisty? Wywiad był świetny. Naprawdę jestem bardzo, bardzo z niego zadowolony. Był to na pewno jeden z lepszych, jakie w ogóle miałem. Myślę, że dobrze odpowiadałem na pytania. Myślę, że mogło się to spodobać. Ale wiecie co? Właśnie to, że było mówione tam o Palestynie, o Izraelu, o Rosji, żeby tam byłem, że mówiłem, że było fajnie. Był taki wysyp troli po prostu w komentarzach i ludzi, którzy wylewają swoje żale, że po prostu szok. Jestem naprawdę zaskoczony, że komuś się chce chodzić po różnych kanałach, żeby się pożalić trochę na mnie. No ale tak to już jest na YouTubie niestety. Także mnie to może tylko śmieszyć. Wiadomo, że się tym nie przejmuję. No bo czym tu się przejmować? No ale sam byłem zaskoczony. A ktoś z Was jeszcze nie widział, to naprawdę warto wpaść na kanał żurnalisty i sobie posłuchać. Kurde, zgubiłem gdzieś lalę, nie wiem gdzie ona jest. A tutaj nie ma nigdzie zasięgu, nie ma internetu. Jak się gdzieś zgubi, no to już jest przechlapane. Teraz przyjechałem oglądać Geyser, Old Fightful. No i coś tam się dzieje. Wow! Ale poszedł. Piękne. Nie wiem, czy to ten tutaj akurat, ale ktoś mi mówił, że z zegarkiem w ręku co 20 minut wybucha. Patrzcie, ile ludzi. Wszyscy przyszli oglądać. No nam się udało, akurat wchodzimy i akurat wybuch. I następny. O, ale śmierdzi. Zanim powiedziałem, gdzie jesteśmy, akurat wpadł mi ten smród do nosa. Jesteśmy w Black Sand Basin. I tutaj też są gejzery. No nie wywala tak mocno wody jak tam. No ale też ich trochę jest. Jesteśmy tutaj. No, trzeba troszkę przejść. Cliff Geyser. No i tak sobie co chwilę wywala. Kolejne pytanko opadło, które się już przewijało tam w niektórych miejscach. Odpowiadałem na nie, ale tutaj też przydało się powiedzieć. Jak to jest, że kanał ma prawie 1 milion subskrypcji, a odcinki niektóre mają po 100 000, no niektóre więcej. No mniej to prawie żaden teraz nie ma, także wszystkie mają powyżej 100. Ja robię daily vlogi. Na daily vlogach nigdy nie ma tak, że jak jest 1 milion, to będzie 1 milion osób oglądało. Nie ma takiej opcji. Jak się robi 20 albo 25 filmów w tygodniu, to patrzy się na wyświetlenia w skali miesiąca, a nie w skali odcinka. I tak to wygląda. Ostatnie miesiące
miałem 8 milionów, wcześniej miałem 2 razy po 10 milionów, jakoś 9. Musiałem to zobaczyć, nie mam tutaj internetu, także będę mógł to na Instagramie jeszcze o tym odpowiedzieć. Ale dla mnie się właśnie liczy w skali miesiąca. Wiadomo, że fajnie było, jakby te odcinki miały po pół miliona każdy, ale tak się nie da. Nie każdy ma czas, żeby codziennie oglądać. Moje odcinki oglądają ludzie tacy bardziej w moim wieku, naszych rodziców, nasi dziadkowie. Tacy ludzie i oni mają ograniczony czas. Nie zawsze jest tak, że mogą codziennie oglądać, tym bardziej, że ja nie jestem jedyny na YouTube. Tak to wygląda. Także ja tak jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie są. Wiadomo, na Stany liczyłem troszkę lepiej, że będzie szło. Jest jak jest, nieważne. Czekajcie, gdzie ja miałem iść? No, jestem i tak zadowolony. A to najważniejsze. A jeśli ktoś pomyślałby, że na przykład moje subskrypcje są kupione, to ja sam wbiłbym sobie nóż w plecy tym, ze względu na to, że mam tu notatkę. Czy kupowanie subskrypcji wpływa na brak nagrody w postaci srebrnego lub złotego znaczka od YouTube? Tak, kupowanie subskrypcji ma bezpośredni wpływ na to, że nie dostaniesz srebrnego ani złotego przycisku od YouTube. Silver lub Gold Creator Award. YouTube dokładnie weryfikuje autentyczność kanału przy przyznaniu nagrody. Także jeśli bym miał chociaż jakiekolwiek kupione, już bym sobie przekreślił to, na co tyle pracuję, czyli na ten złoty znaczek. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości niektórych z Was, a zresztą po co mi to? To była głupota trochę. Kurczę, słońce już zaszło, już nie wygląda tak dobrze, jak ma wyglądać, także prawdopodobnie zostaniemy gdzieś tutaj w tych okolicach do jutra. Musimy znaleźć jakiś kemping. No, żeby to w słońcu bardziej oglądać, bo to wiadomo, te kolory, no wy tu teraz widzicie brązowe, to jest ładny pomarańczowy kolor. Także troszkę bez sensu to jest zrobione, ale dobra, najwyżej wrócimy jeszcze jutro. Kurczę, pamiętam takie kolory, a nawet nie takie, dużo lepsze kolory. Jak byłem na pustyni Danakilskiej w Etiopii, tam wszędzie całe to było z siarki. Niesamowicie to wyglądało. Widzicie te kolory? Proszę Państwa, witamy na Marsie lub na innej planecie. Nie wiem, gdzie tak w ogóle może wyglądać, ale to nie jest normalne. No nic, wracamy tu jutro, bo no bez sensu, bez słońca to jest bez sensu to oglądać, bo żaden kolor nie ma takiego koloru, jak powinien mieć. No, tak to mniej więcej jest. Kolejny bizon. No i patrzcie, jaka przedłużka. No takiego czegoś też nie widziałem. Bagażnik za mały, a to przedłużył sobie trochę. Da się? Da się. Teraz ma kombi. Od rana pada, ale jedziemy akurat w takim miejscu, że chcę Wam pokazać. Te kamienie są piękne. Przyjechaliśmy do miejscowości Gardiner. Jesteśmy w Montanie, w kolejnym stanie. Przyjechaliśmy tu dlatego, żeby złapać na chwilę neta. Pogoda jest, no widzicie, okropna. Liczymy mocno na to, że się zrobi fajnie, no bo jednak fajnie, jakby wiało stąd było słoneczko. I tak zostajemy jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, także swoje zrobimy i swoje zobaczymy, bo jest tu masa pięknych miejsc do zobaczenia. W nocy coś koło zera było, może 1 albo 2 na plusie. Było tak okropnie zimno. No powiem Wam, że przez ostatnie dni mocno w nocy marzniemy, ale to tak mocno. Wczoraj nawet wzięliśmy sobie kemping też, no bo w Yellowstone trzeba być w kempingu. Znaczy tak mi się wydaje, no chyba trzeba. No ale akurat w miejscu, w którym staliśmy, nie było podłączenia do prądu i nie mieliśmy ogrzewania. Fajnie to. W Teksasie tak wyglądały znaki. Wczoraj piękny gejzer. No
jest no. Zaczynamy kolejny dzień. Idę po kawę. W ogóle wam powiem ciekawostkę. Wczoraj zaczęliśmy głodówkę. Robimy teraz przez kolejne 3 dni. No, chcemy po prostu to wprowadzić do naszego trybu życia, żeby raz w miesiącu, raz na 2 miesiące zrobić sobie taką, żeby oczyścić tam wszystko w środku. Ciekawe, jak wytrzymamy. Nie jemy wczoraj od 15, jest teraz 10. Głodny jeszcze nie jest, także jest ok. Będziemy pić tylko wodę i kawę. Ala mówi w ogóle, że w nocy chyba słyszała wilki. Ale nie słyszałem, także ciężko potwierdzić tą informację. No i przeczekaliśmy troszkę, wjechaliśmy z powrotem już do Parku Narodowego. Idziemy właśnie na początku do to miejsce. Wygląda jak taka mniejsza wersja Pamukkale w Turcji. Woda wszędzie spływa, bo tu na górze są gorące źródła. Za chwilę tam pójdziemy. Myślę, że chyba też tam na górę można wejść. Natura jest niesamowita. Możecie zobaczyć, jak to wszystko paruje, bo ta woda naprawdę gorąca tutaj płynie. Piękne takie tarasy małe się porobiły. Jak byłem w Pamukkale, to tam oczywiście były takie też większe, ale tam już dość mocno zaniedbane. To jest już kolor nie był tak ładny jak tutaj. Że taka biel jest. Tak na chłopski rozum, jak wam wytłumaczyć to, jak takie coś pięknego powstaje. Po pierwsze, cały park Yellowstone znajduje się na super wulkanie. Na ogromnym wulkanie, który powoduje codziennie trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie. Jest od 1000 do 3000 trzęsień ziemi rocznie, ale są nieodczuwalne. No ale to przez to, że to jest wulkan, to po prostu to się dzieje. I tutaj pod ziemią są wody geotermalne, które tutaj mają swoje ujście przez gorące źródła. W wodzie znajdują się minerały i po prostu jak ta woda wycieka, odparowuje, osad wapienny pozostaje i robi po kolei właśnie takie piękne formacje. To nazywa się dokładnie trawertyn. I możecie coś takiego pięknego oglądać. I powiem wam, że właśnie oczywiście też są różne kolory, bo macie biały, macie szary, macie brązowy. To wszystko zależy od tego, jakie tam są minerały. Ale te białe naprawdę robią spektakularny efekt. Są zdecydowanie najładniejsze. Pójdziemy jeszcze na górę, zobaczyć, jak to wygląda tam. Co ciekawego, sam park Yellowstone powstał w 1872 roku. Jest najstarszym parkiem narodowym na świecie, ponieważ został utworzony jako pierwszy. To właśnie tutaj ludzie stwierdzili, że trzeba zacząć dbać o tą przyrodę, o te zwierzęta, o to wszystko i zaczęli tworzyć na świecie właśnie parki narodowe, gdzie to wszystko jest chronione. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest najpiękniejszy park, jaki widziałem na świecie, bo widziałem ich dużo, ale jest niesamowity. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy i że pogoda się poprawiła. Byliśmy teraz na dolnych tarasach, idziemy teraz na górne. Fajnie, macie tutaj wszędzie zrobioną taką ścieżkę drewnianą. I powiem wam, że to jest... No właśnie mi się wrąbał. To jest fajnie pomyślane i w ogóle jest duży teren. Było napisane, że potrzeba na zwiedzenie całego około 2-3 godzin. No ale myślę, że to lekka przesada. Odpowiadam na kolejne pytanko, które zadawaliście na Instagramie. Dobra, w sumie to nie było pytanko, to był zarzut w komentarzu, że jak byłem w Afganistanie, to oszukiwałem, bo ktoś był miesiąc później i wcale nie było tak, jak ja mówię. I to jest dla mnie taką głupotą. To widać, że ktoś nie podróżuje, co tu pisze, ale to pojawia się w wielu miejscach, właśnie ten sam komentarz. Pomyślcie sobie to. Jesteśmy teraz w tym pięknym miejscu, jest ładna pogoda. Ktoś przyjeżdża za tydzień, była brzydka i powiedzą mu, że kłamie, bo ktoś był tydzień temu i była ładna pogoda. To czemu ma brzydką? Albo ktoś pójdzie do restauracji, zatruje się czymś, a ja pójdę tydzień później, będzie wszystko dobrze, to powiedzą, że ja kłamię, bo ktoś się zatruł tydzień temu. Każda sytuacja jest inna. Każda podróż jest inna. Ta sama osoba może pojechać w to samo miejsce 2 razy, przeżyje bardzo różne sytuacje. Także porównywanie jednego do drugiego jest totalną głupotą.
jest czymś, co świadczy o tym, że osoby, które to piszą, nie mają nic wspólnego z podróżowaniem. Wcale nie trzeba oszukiwać. Ja wcale nie muszę sobie kontentu robić. Bo jest jak jest. Tutaj jesteśmy już wyżej i widzicie, od razu jest inny kolor tego. Jest trochę różowy, trochę taki kremowy, trochę brązowy. I tylko widać, jak ta woda tam wycieka z gorącego źródła, spływa sobie i paruje. I wtedy właśnie ten osad się robi. Osad wapienny. Jeszcze tutaj się zatrzymałem z drugiej strony. To normalnie wygląda jak ściana lodu. Jakbyśmy na jakimś lodowcu byli. A to wszystko po prostu osadzający się osad wapienny. Tutaj jest Roaring Mountain. Co ciekawe, popatrzcie, na tej górze dużo jest takich właśnie miejsc, gdzie cały czas ulatnia para. Wiele lat temu to jakiś ryk stąd właśnie wydobywał, właśnie z tych dziur, i ten dźwięk, który wylatywał, było podobno słychać bardzo, bardzo daleko. Teraz nie słychać już nic, że było właśnie też tam opisane, że tutaj już to miejsce tak gaśnie bardziej. Oczywiście jest bardzo ciepłym miejscem, ale że już nie ma takich efektów jak kiedyś. No i tak, teraz idziemy zobaczyć największy gejzer, w ogóle największy na świecie, tak w ogóle. On najwyższy, od 30 do 50 metrów ma, jak wybucha, i w ogóle patrzcie na to. Norris Geyser on się nazywa. Wiecie, skąd wziął się Norris? Od nazwiska Chuck Norris. Możecie mi wierzyć albo nie. Nie musicie wcale. Ale dlaczego by tak miało nie być? Tutaj macie napisane, że jest on najwyższy na planecie Ziemia. No i że tak około 150-45 metrów wybucha, a rekord jego to 122 metry. No, czuć siarkę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda dookoła tego gejzera. Wszystko martwe. Cała natura martwa. Tyle też się wyrzuca siarki. W ogóle to jest najcieplejszy też. Tutaj wulkan? Tak, najcieplejszy. No ale tu widać, jak tu wszędzie jest siarka. No coś tam sobie lekko wybucha. No ale to nie jest to. Ostatni raz erupcja była 14 kwietnia, taka duża. O, popatrzcie, teraz słońce wyszło. Jaki piękny kolor ma. Chyba to robi większe wrażenie niż tamto. No, to z daleka robi wrażenie, także mieliśmy nie schodzić na dole, stwierdziliśmy, że warto będzie. O, tutaj jeszcze wulkany błotne.
Taka mała ciekawostka dla Was. Skąd się wzięła nazwa gejzer? Z Islandii. Dokładnie tam. Byliśmy akurat tam pod tym gejzerem, od którego to się zaczęło. Ale padał deszcz. I nawet nie wysiedliśmy z auta. Koniec. Minęły właśnie 24 godziny, odkąd nie jemy. Dla mnie pełen luz. Myślę, że to, że od dość długiego czasu robimy sobie post przerywany, też na pewno bardzo w tym pomaga. Ty? Ja ciężko. Ale tak średnio bym powiedział, ale da sobie radę. Namówiłem na 3 dni. Nie no, 3 dni normalnie robimy. Myślę, że zalewać się wodą będziemy, jeszcze kawa do tego. Będzie ok. Patrzcie jak tu paruje. Powiem Wam szczerze, że naprawdę, tu jeszcze końcówka naklejki, musimy ją zdrapać. Koniec lata, początek jesieni to jest najlepszy okres, żeby tutaj przyjechać. Jest przepięknie, bo drzewa są ładnie zielone, trawy się robią już takie żółte, niektóre drzewa też, złote liście. Bajka. No, idziemy chyba do największej atrakcji tego parku. No, patrzcie jak tu tak ciekawie to wszystko wygląda. Gorąca woda wpływa do rzeki, paruje wszystko. Są największy basen z gorącymi źródłami w Stanach i 3. największy na świecie. Patrzcie jak tu już widać różne kolory. No w żadnym miejscu jeszcze nie widzieliśmy tyle ludzi co tutaj. A pomyślcie, że to nie jest sezon. Że w sezonie to musi naprawdę być tyle ludzi. Dobra, pokażę Wam jak to powinno wyglądać i jak to wygląda pewnie z góry. Dokładnie tak. Tutaj widzicie różne kolory tego. Niebieski, dlatego że tutaj nie żyją żadne bakterie, bo jest tak gorąca woda. I im bliżej brzegu, tym coraz więcej różnych bakterii daje radę przeżyć. I dlatego tworzy takie kolory. Zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy. Niesamowite zjawisko. No i ten basen tutaj ma 112 metrów średnicy. Jest ogromny po prostu. 3. na świecie, największy w Ameryce, no to musi być ogromny. No widać różne kolory. Na pewno widać tam żółty. Widać pomarańczowy, widać brązowy, tutaj jeszcze ciemniejszy, bo im jest zimniejsza woda, tym coraz bardziej inne bakterie się mogą rozmnażać i tworzą takie kolory. Parę osób by pomyślało pewnie, że to przez minerały, ale właśnie nie. Tutaj chodzi głównie o bakterie. A tam na samym środku jest tak gorąca woda, że te bakterie po prostu nie mają szans żyć ani przeżyć. Okej, dobra, musimy poprawić, bo w internecie jakieś błędne informacje były. Tu jest napisane, że ma 61 metrów. Najwyższa temperatura, czyli na środku wody, to 70 stopni Celsjusza. No z góry musi to robić naprawdę imponujące wrażenie. A z dołu bez szału. Chociaż na pewno jest to coś jeszcze innego i nie widziałem takiego czegoś w życiu. Dobra, tutaj mniej więcej możecie zobaczyć te kolory. Tu jesteśmy na lekkim podwyższeniu i nawet je trochę widać. Możecie zobaczyć na samym środku niebieski, później bardziej zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy. Kolejne pytanko było, czy jestem zadowolony z tego, jak wygląda seria po Stanach, jaka jest oglądalność.
No to z serii po Stanach ogólnie jestem kosmicznie zadowolony, bo jest tak pięknie tutaj. Robimy praktycznie cały plan, który sobie założyliśmy i to jest naprawdę niesamowita podróż. No ale oglądalność widocznie no nie jest tak dobra, jak sobie wyobrażałem, ale to też ze względu na to, że przede wszystkim bardzo dużo jest tych odcinków. Kolejna opcja. Stany już nie są pewnie dla ludzi tak interesujące, jak kiedyś były. A trzecia, to że ludzie na moim kanale są przyzwyczajeni raczej do bardziej hardkorowych podróży, a nie po prostu kamperkiem. Bo dziwi mnie jedna rzecz, że ludzie myśleli, że o, znowu odcinek ze Stanów i tak dalej, nie ma co oglądać. Tylko że każdy odcinek jest inny. Przede wszystkim każdy stan jest inny. My będziemy w ponad 30 stanach w tej serii. Także, no cóż. Ale jeszcze do końca tej serii zostało parę odcinków i to parę bardzo dobrych z pięknej natury, która właśnie jest tutaj na wschodzie, na zachodzie właśnie Stanów Zjednoczonych. Pojedziemy teraz jeszcze do Utah, do Arizony. Tam mamy jeszcze takie miejsca, które ostatnio nie zdążyliśmy zobaczyć i chcemy je zobaczyć właśnie teraz. No i serię będziemy kończyć w Los Angeles, tam gdzie jest koniec Route 66, dokładnie na przyjemnej plaży tam. No, a później coś ciekawego. Troszkę zmieniłem plan. Jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to zobaczy, o co chodzi, albo widział już. A jak nie, to serdecznie Was zapraszam na nasze Instagramy w ogóle, na mój Ali. Grzesiu, weź tutaj napisz. No bo tam zawsze jest coś ciekawego. Co do Yellowstone i bizonów, to tutaj występuje największe stado właśnie bizonów w całej Ameryce Północnej. I właśnie jeden taki gościu tutaj nam wyszedł na drogę. Wiecie, jak gdzieś jedziecie i wam krowy wychodzą? No to tutaj bizony. Jestem zachwycony. No i tutaj wodospad jeszcze. W tym odcinku mogę Wam się już przyznać, że zmieniłem troszkę plan podróży. Nie będę wracał do Ameryki Południowej. Stwierdziłem, że końcówka roku muszą być naprawdę mocne i fajne kierunki. Musi być super przygoda. Także kolejne 2 miesiące stawiam na przygodę, na typowo podróżniczą przygodę. A jakie jest najlepsze miejsce na to? Oczywiście Afryka. Lecę teraz 18-19 będę w Polsce, października. Tam będę w Krakowie na targach budownictwa z naszą agencją Twins Real Estate. Także jeśli ktoś chciałby wpaść, zakupić jakieś mieszkanie, jest zainteresowany zainwestowaniem pieniędzy w Tajlandii, to oczywiście zapraszam serdecznie. Spotkamy się tam, porozmawiamy. No i później Afryka. Lecę do Afryki. Polecę na początku do Angolii, później będzie Zambia, w Zimbabwe już byłem. Będzie Zambia, no jeszcze jakieś coś dodatkowego. Zobaczymy, jak będzie szła trasa. Później polecę do Azji. W Azji też 3 miejsca będą na pewno. No i później sam koniec roku spędzę też w Afryce. No, taki jest plan na kolejne 2 miesiące. W sumie na dwa, no bo już na święto będę w Polsce w tym roku. Powiem Wam szczerze, że no, nie byłem u rodziców na świętach, odkąd chyba wyjechałem do Tajlandii. Także bardzo się cieszę, że w końcu w tym roku będę. Naprawdę bardzo, bardzo. No, dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze mamy do zobaczenia kanion i tam jeden z najlepszych, chyba najlepszy wodospad w ogóle, jaki tutaj jest w Parku Narodowym w Yellowstone. Na dole Grand Canyon of Yellowstone, czyli wielki kanion Parku Yellowstone. Jest tam podobno przepiękny wodospad, także i tego zobaczyć. Wow, no już jeden wodospad widać, ale stąd.
Zastanawiam się, ile razy w tym filmie użyłem słowa jest pięknie. Myślę, że mógł paść rekord ze wszystkich moich filmów. No i miejsce, gdzie trzeba było dojść. Razem mniej ludzi. No bardzo było warto tutaj przyjść. Widziałem już parę fajnych wodospadów, ale ten też robi wrażenie. No i to było ostatnie miejsce, które zwiedzamy w Parku Narodowym Yellowstone. Bardzo będę zawsze każdemu polecał. Naprawdę byliśmy zachwyceni. Jesteśmy dalej w sumie, bo dalej tu jesteśmy. Na pewno warto przyjechać. Fajnie jest to wszystko zrobione, że jest taka pętelka dookoła. Dostajecie na wjeździe mapę. Wiecie co, gdzie i jak. Poza zapłaceniem wjazdu do Parku Narodowym. Wszystkie atrakcje, te miejsca darmowe. Także jeśli zwiedzacie Stanę, to na pewno warto sobie kupić tą kartę na wszystkie parki narodowe. Ona jest ważna chyba rok nawet. No, świetnie było. Bardzo świetnie. Teraz wracam do auta i będziemy jechać w stronę Salt Lake City. I zanim wrócimy jeszcze, to mamy parę miejsc do zobaczenia. Znaczy, musimy teraz przejechać tak. Jesteśmy w Wyoming. Wyoming się mówi, sorry, Wyoming. Przez Montanę wjedziemy do Idaho. Zjedziemy w dół w stronę Salt Lake City, która jest w Utah. Później z Utah pojedziemy do Arizony. No i przez Las Vegas pewnie pojedziemy przez Nevadę do Los Angeles w Kalifornii. Także jeszcze parę stanów mamy do przejechania. Zostało nam jeszcze 8 dni podróży. A jeszcze troszkę jest. No, na pewno stawiamy teraz na Utah i Arizonę. No bo te dwa stany są pod względem natury niesamowite. No, dobra. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zostaw suba. Pozdro. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night, to sit on the grass beneath